I jeszcze jeden numer, który wymienię go przy okazji, który był jednym z najważniejszych w historii Aneksu i który być może największym spotkał się echem w Polsce. To był numer poświęcony stosunkom polsko-żydowskim. To był pod tytułem Żydzi jako polski problem. Żydzi jako polski problem i tam były teksty, był wstęp Jakuba Karpińskiego, o ile pamiętam, pod tytułem Asymetria, to znaczy innymi słowy, że jest błędem stawianie stosunków polsko-żydowskich na tym samym planie odpowiedzialności, czy jakiejś tak dalej. Asymetria, jak zawsze u niego bardzo powściągliwy. Tekst, tam był tekst Jana Grossa po raz pierwszy w jego serii tekstów na ten temat i już tam widać wyraźnie taki jego pazur i jego podejście, które zawsze we mnie wywołało pewien bunt, prawda? Ale w każdym razie to jest ciekawe, to jest taki zamierzenie prowokacyjny temat, tekst. To był takiego Włodka Goldkorna, dziennikarza w La Repubblica we Włoszech. I to było raczej opowieść o takiej bardzo, bardzo ważnej książce Jerusalemiego. To bardzo wybitny historyk żydowski, profesor w Stanach Zjednoczonych, bodajże Columbia University, chyba już nie żyje. Zachor, to jest książka Zachor i to jest bardzo ciekawe, bo on przedstawia, jak Żydzi myśleli o historii, jak myśleli w ogóle mitologia jako sposób organizowania historii. Dopiero w czasach nowoczesnych właściwie Żydzi zaczynają myśleć o historii tak, jak się myśli, prawda, jak się myślało wokół, w sposób liniowy, prawda, i tak dalej. To był bardzo interesujący tekst i był mój tekst, który później miał wiele zagranicznych przedruków, ale również w Polsce 2 przedruki. 2 już w Polsce po 1989 roku, natomiast wiele w czasach podziemnej, że tak powiem, bibule, to było tabu i niewinność, prawda? Innymi słowy, że problem żydowski w Polsce jest tabu i że Polacy mają skłonność, że tak powiem, do traktowania jako niewinne ofiary historii, tak w skrócie mówiąc, ale takim z dystansem pewnym zachowanym, jak mi się wydaje. No w każdym razie ten blog cieszył się dużą popularnością i było masę przedruków. W Polsce. I to jest, natomiast charakter Aneksu zmieniał się, to znaczy na początku on był właśnie taki bardzo zdystansowany, on przede wszystkim bazował na przedrukach zagranicznych, później wzrasta coraz bardziej ilość oryginalnych tekstów polskich i staje się to pismo coraz bardziej zaangażowane i niejako w sprawy polskie, w sprawy krajowe, w te konflikty, które mają miejsce, jak to alibi, czy też legitymację dostarczają nam autorzy z Polski, którzy piszą do Aneksu, czy też my przedrukowujemy takie czołowe teksty Adama Michnika, czy Jacka Koronia na przykład, prawda? Ale też pojawiają się samych polskich autorów. Ja sam piszę teksty takie expressis verbis polityczne, prawda, teksty i Aneks, sądząc później po reakcjach, z którymi się spotykałem, staje się dla młodego pokolenia jednym z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszym emigracyjnym pismem. To znaczy, że oczywiście Kultura ma ogromny autorytet, jest bez porównania większym pismem i miesięcznikiem, przedsięwzięciem, natomiast profil i potrzeby, jakie zaspokajał, to Aneks był bliższy potrzebom, co jest zrozumiałe. Myśmy wyjechali z tego PRL-u, ten PRL lepiej czuliśmy, prawda?